6 miesięcy temu kupiłem akcję Nvidia. Od tego czasu kurs spółki wzrósł o 75%. I choć taki wynik cieszy, to zadaję sobie pytania, które dzisiaj spędzają sens powiek wielu inwestorom. Czy mamy do czynienia z początkiem rewolucji sztucznej inteligencji, czy może potężną bańką spekulacyjną i szczytem euforii? Bo to, co dzieje się w branży AI, coraz częściej porównuje się do nowej rewolucji przemysłowej. Tylko tym razem zamiast maszyn parowych napędza ją moc obliczeniowa. Nvidia jest dziś w samym centrum tego procesu. To ona buduje infrastrukturę, na której stoi cały ekosystem sztucznej inteligencji. Od modeli językowych po robotykę i zaawansowane obliczenia w chmurze. Jak długo jednak Nvidia utrzyma tę przewagę? Czy jej dominacja jest trwała? I czy przypadkiem, na wzór bańki internetowej sprzed 25 lat, rynek nie jest przegrzany? Właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Nvidia kontroluje dzisiaj ponad 80% rynku infrastruktury AI. Jej układy GPU stały się standardem w trenowaniu i uruchamianiu modeli sztucznej inteligencji. Od czata GPT po systemy Tesla, Amazonu czy Microsoftu. To trochę tak, jakby jedna firma dostarczała paliwo do większości samochodów na świecie, a im więcej aut, tym większe zapotrzebowanie na benzynę. Według analiz rynek infrastruktury AI do 2030 roku może osiągnąć wartość od 3 do 4 bilionów dolarów. To gigantyczny tort, z którego Nvidia na razie odkrawa największy kawałek. I właśnie dlatego analitycy prognozują wzrost przychodów spółki na poziomie 30-35% rocznie w najbliższych latach. Ale sama skala nie tłumaczy wszystkiego. Kluczowa jest tu kombinacja dwóch elementów: przewagi technologicznej i sieci zależności. Nvidia nie sprzedaje tylko chipów, sprzedaje cały ekosystem. Oprogramowanie CUDA, platformy do trenowania modeli, biblioteki optymalizacyjne i narzędzia dla deweloperów. To sprawia, że raz wybrana przez firmy staje się trudna do zastąpienia. Zrozumienie Nvidii wymaga szerszej perspektywy. Tego, jak AI wpływa na globalną gospodarkę. W ostatnich 2 latach sztuczna inteligencja stała się nie tylko technologicznym trendem, ale też katalizatorem całych sektorów. Banki inwestycyjne automatyzują analizę danych, firmy farmaceutyczne skracają proces odkrywania leków, a przemysł logistyczny wykorzystuje AI do optymalizacji łańcuchów dostaw. Według danych PwC sztuczna inteligencja może zwiększyć globalny PKB o ponad 15 bilionów dolarów do 2030 roku. To wzrost porównywalny z dodaniem nowej gospodarki wielkości Unii Europejskiej. I każda część tej układanki, od serwerów po centra danych, wymaga sprzętu Nvidia. Dlatego tak wielu ekonomistów mówi dziś, że AI to nie moda, ale nowa fala produktywności. Pierwsza rewolucja przemysłowa mechanizowała mięśnie. Ta rewolucja mechanizuje myślenie. A w centrum tego procesu stoją procesory obliczeniowe, które coraz częściej stają się nową walutą cyfrowej gospodarki. Finanse Nvidii wyglądają imponująco. W ostatnim kwartale przychody wzrosły o ponad 71%, głównie dzięki segmentowi centrów danych. To właśnie tam trafia większość sprzętu używanego do trenowania modeli AI. Marża brutto przekracza 69%, a wskaźnik płynności bieżącej wynosi 4,2, co świadczy o ogromnej stabilności operacyjnej. Analitycy prognozują, że zysk na akcję w 2026 roku wyniesie około 4,5 dolara, a w kolejnym roku może wzrosnąć do 6,5. Przy takiej dynamice, nawet przy obecnych wycenach, spółka pozostaje atrakcyjna w długim horyzoncie. Co więcej, Nvidia to przykład firmy, która nie tylko reaguje na popyt, ale go kreuje. Każda nowa generacja chipów wywołuje skokowy wzrost wydajności, który popycha całą branżę do przodu. Flagowa seria Blackwell została już wyprzedana, a kolejna platforma Vera Rubin, planowana na drugą połowę 2026 roku, może przynieść kolejny przełom. W tym momencie, patrząc na wyniki Nvidia i całe otoczenie AI, zasadne jest pytanie, czy mamy do czynienia z bańką? Od kilkunastu miesięcy rynek amerykański przeżywa coś, co coraz częściej określa się mianem AI euforii.
Spółki związane ze sztuczną inteligencją rosną w tempie, które trudno uzasadnić tradycyjnymi wskaźnikami fundamentalnymi. Nvidia, będąca centralnym graczem tej rewolucji, jest dziś wyceniana na ponad 4,6 biliona dolarów, co czyni ją największą firmą świata. Jeśli spojrzymy na klasyczne wskaźniki, takie jak PE, czyli cena do zysku, Nvidia notuje wartości przekraczające 50, podczas gdy historyczna średnia dla sektora technologicznego to około 20-25. To nie musi oznaczać bańki, ale sugeruje bardzo wysokie oczekiwania inwestorów wobec przyszłych zysków z AI. Dla porównania, w szczycie bańki dotcomów w 1999 roku wskaźnik PE dla indeksu Nasdaq przekraczał 70. Podobnie jak wtedy, również dziś obserwujemy napływ gotówki na rynek. Fundusze ETF skupione na AI przyciągają miliardy dolarów miesięcznie, a inwestorzy detaliczni wracają na rynek napędzani nagłówkami o rewolucji technologicznej. Jednak tym razem skala różni się od 2000 roku. AI nie jest tylko modnym hasłem. To realna technologia, która już generuje produktywność i zyski w sektorach takich jak analiza danych, marketing, przemysł czy medycyna. Różnica między bańką internetową a dniem dzisiejszym polega na dojrzałości gospodarki cyfrowej. Wtedy wiele firm internetowych miało wyceny rzędu miliardów dolarów, nie mając nawet przychodów. Dziś liderzy AI tacy jak Nvidia, Microsoft czy Alphabet generują realne miliardy zysków kwartalnie. Mimo to mechanizm emocji pozostaje ten sam. Inwestorzy zakładają, że tym razem będzie inaczej. Nie oznacza to, że AI jest bańką w klasycznym sensie, ale tempo wzrostu kapitalizacji rynkowej przypomina wcześniejsze okresy nadmiernego optymizmu. Wystarczy drobne spowolnienie inwestycji w centra danych, by ten entuzjazm mógł gwałtownie ostygnąć. W takim scenariuszu spółki o słabszych fundamentach, szczególnie te mniejsze próbujące podczepić się pod temat AI, mogą stracić nawet kilkadziesiąt procent wartości. Podsumowując, obecna sytuacja nie jest czystą bańką, ale elementy spekulacyjne są wyraźne. Rynek AI przypomina raczej późną fazę hossy, gdzie fundamenty i emocje współistnieją w napięciu. Historia pokazuje, że każda technologiczna rewolucja ma swoje momenty euforii i korekty, a AI nie będzie wyjątkiem. Choć Nvidia wciąż dominuje na rynku sztucznej inteligencji, konkurencja rośnie. Inna amerykańska firma AMD coraz mocniej wchodzi na rynek akceleratorów AI z układami MI300, które w niektórych zastosowaniach dorównują wydajnością produktom NVIDIA. Intel stara się odbudować pozycję w segmencie centrów danych, a tajwańskie i izraelskie startupy pracują nad procesorami ASIC, które są zoptymalizowane pod konkretne modele AI. Do tego dochodzą giganci chmurowi Amazon, Google i Microsoft, którzy opracowują własne chipy, żeby uniezależnić się od zewnętrznych dostawców. To ważny trend. Jeśli te firmy zaczną szerzej stosować własne rozwiązania, może to ograniczyć popyt na chipy NVIDIA w części zastosowań. Ale z drugiej strony rozwój tych projektów wciąż wymaga wsparcia, narzędzi i bibliotek NVIDIA, które pozostają standardem branżowym. Ostatecznie więc rynek nie wygląda jak zero-jedynkowa walka. Bardziej przypomina ekosystem, w którym Nvidia ma pozycję platformy, a konkurenci próbują się w nią wpiąć. Paradoksalnie największe zagrożenie dla Nvidii nie płynie z samego sektora technologii, lecz z obszaru polityki. Konflikt handlowy między USA a Chinami ogranicza eksport najwydajniejszych chipów. To problem, bo Chiny stanowią kluczowy rynek dla zaawansowanych procesorów. Spółka opracowała specjalne wersje chipów, takie jak H20, które spełniają wymogi amerykańskich regulacji, ale cały proces pozwoleń pozostaje skomplikowany i nieprzewidywalny. Według szacunków analityków, gdyby ograniczenia eksportowe zostały złagodzone, mogłoby to dodać od 2 do 5 miliardów dolarów do przychodów rocznych. To pokazuje, jak silny wpływ na wyniki finansowe ma geopolityka. Czynnik, którego żadna firma technologiczna nie kontroluje. Świeżo w pamięci mamy kwiecień tego roku, kiedy Donald Trump ogłosił szeroko zakrojone globalne cła, w tym na produkty chińskie.
Globalne akcje na tym ucierpiały, a szczególnie Nvidia, której kurs od szczytu notowań spadł o 40%. Jednym z kluczowych motorów wzrostu Nvidii są strategiczne partnerstwa. Podpisana we wrześniu współpraca z OpenAI, polegająca na dostarczaniu infrastruktury o mocy 10 gigawatów, może przełożyć się na setki miliardów dolarów w przychodach w kolejnych latach. Co ważne, nie chodzi tu tylko o dostarczanie sprzętu, ale też wspólne planowanie rozwoju technologicznego. Takie partnerstwa cementują pozycję Nvidii jako fundamentu całej branży. Im więcej firm buduje swoje modele na jej sprzęcie, tym trudniej będzie komukolwiek stworzyć alternatywny standard. To trochę jak efekt sieciowy. Im więcej użytkowników korzysta z danego systemu, tym większa jego przewaga konkurencyjna. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli konkurencja przyspieszy, Nvidia nadal będzie dostarczać kluczową warstwę infrastruktury dla całego ekosystemu AI. Nvidia ma kilka bezdyskusyjnych atutów. Przede wszystkim dominację technologiczną i udział w rynku przekraczający 80%. Ma też bardzo silną pozycję finansową, stale rosnące przychody i sprawdzone partnerstwa w sektorze AI. Kolejnym kluczowym elementem jest przewaga oprogramowania. CUDA stało się językiem branży. Z drugiej strony spółka jest uzależniona od zewnętrznych producentów, takich jak tajwański TSMC, co oznacza potencjalne wąskie gardła w dostawach. Do tego dochodzi ryzyko koncentracji. Zbyt duża część przychodów pochodzi z jednego segmentu centrów danych. Jednak bilans pozostaje zdecydowanie pozytywny. Ekspansja w kierunku edge computingu, robotyki czy AI w motoryzacji daje nowe strumienie przychodów. A jeśli napięcia handlowe z Chinami ulegną złagodzeniu, rynek azjatycki może znowu stać się jednym z głównych motorów wzrostu. Wyceny analityków dla Nvidii wahają się od 210 do 240 dolarów za akcję. Citi, Barclays czy Bank of America utrzymują rekomendacje kupuj lub przeważaj. Oznacza to, że rynek nadal widzi potencjał wzrostu, mimo że kurs akcji w ostatnich miesiącach eksplodował. Ale nawet jeśli tempo wzrostu spowolni, Nvidia pozostaje w unikalnej pozycji. Łączy fundamenty przemysłowej spółki technologicznej z potencjałem typowym dla sektora wysokich innowacji. Jeśli globalne wydatki na infrastrukturę AI rzeczywiście wzrosną do kilku bilionów dolarów w tej dekadzie, Nvidia może pozostać głównym beneficjentem tej transformacji. Warto jednak pamiętać, że tak jak w każdej rewolucji, nie wszystkie firmy, które były na szczycie w jej pierwszej fazie, utrzymały pozycję w kolejnych. Kluczowe będzie tempo innowacji, elastyczność i zdolność adaptacji do nowego modelu AI, bardziej rozproszonego, z większym udziałem chmury i nowych branż. Sztuczna inteligencja to nie chwilowa moda. To początek długiego procesu, który, podobnie jak rewolucja przemysłowa, zmieni gospodarkę, rynek pracy i sposób, w jaki myślimy o technologii. Nvidia jest dziś jednym z głównych architektów tej zmiany. Pytanie, które pozostaje otwarte, brzmi, czy ta przewaga okaże się trwała? Dla inwestora to moment, w którym trzeba zachować równowagę między ekscytacją a chłodną analizą. Ja sam po 75% wzroście wartości moich akcji trzymam pozycję, ale coraz bardziej przyglądam się temu, jak szybko rośnie konkurencja. Bo choć Nvidia buduje dzisiejszy świat AI, historia technologii pokazuje, że każda rewolucja ma wielu bohaterów. A najwięcej zyskują ci, którzy potrafią rozpoznać, kiedy jeden etap się kończy, a zaczyna następny. Jeśli chcesz zrozumieć, jak ta rewolucja będzie wpływać na rynki finansowe i jakie firmy mogą być jej kolejnymi beneficjentami, subskrybuj kanał. To dopiero początek.